Dzisiaj przedstawię Państwu urywki ujęć z terenu, którym obecnie się zajmuję. Filmy, które tworzę, są niepubliczne, a miejscowości, o których wspomnę, już nie istnieją. Od 1951 roku obszar ten i te miejscowości zostały włączone do poligonu wojskowego, a obecnie jestem rezerwat przyrody. Już niedługo znajdą się znów w obrębie poligonu. Dostęp przez dziesięciolecia od 1951 roku był zakazany lub ograniczony. Te miejscowości są bardzo interesujące. Nikt nie analizował tego terenu z punktu historii, a dostęp do zdjęć archiwalnych dokumentów z okresu XVIII-XIX wieku jest bardzo ograniczony. Podobnie było z miejscowością Bajtkowo czy Mostołki. Dużą trudność przysparzają archiwalne dokumenty, gdyż pisane są ręcznie i posiadają różny charakter pisma. W starszych dokumentach występuje dużo zapożyczonych wyrazów. Nadmienię, że są to prywatne dokumenty, pamiętniki, książki dla dzieci pisane ręcznie, przedstawiające codzienne życie byłych mieszkańców tych miejscowości. Takich książek, informacji nie znajdziecie w archiwum, internecie czy książkach. Analizując te dokumenty, łatwiej nam zrozumieć, co się wydarzyło na danym terenie, jakie budowle znajdowały się w różnym okresie dziejów. Przykładowo, jeżeli jesteś z Ełku, to słyszałeś, że odkryto na wyspie Jeziora Ełckiego kawałek bruku i krąg kamieni, sugerujący, że mogą to być fundamenty wieżyczki. Jeżeli byś przeczytał opisy Ełku wykonane przez Johanna Harknocha XVII wieku, to byś wiedział, co to za kamienie. Przyjrzałeś się temu stanowisku? Jeżeli tak, to może zauważyłeś i pomyślałeś, dlaczego ten bruk jest przysypany przeszło metrową warstwą gliny. A gdybyśmy zebrali tę warstwę gliny w kierunku jeziora i odkryli ten bruk, to wody jeziora by go zalały. Jestem przekonany, że Harknoch poprawnie opisał Ełk i wykonał miedzioryt z widokiem Ełku, gdzie bruk szedł do mostu stałego, a obok był drugi most zwodzony, czyli wody było mniej w jeziorze, a tam, gdzie dzisiaj jest jezioro, od strony wieży ciśnień była fosa, a za nią bagna. Podobna sprawa jest z nazwami Ełku, gdzie w tym samym okresie Ełk posiadał 3 nazwy: Lik, Luk i Lik. Z tą ostatnią nazwą wiąże się czarna historia zabudowy na wyspie, gdzie była szubienica, topór i las w kierunku miejscowości Chruściele, który nazywany był Borek, podobnie jak i Bajtkowy. W okresie inkwizycji wprowadzono herb miasta z wizerunkiem rzymskiego boga Janusa. To się w małym stopniu powtórzyło jeszcze raz na początku XIX wieku. Tu dorzucono jeszcze inne bóstwo rzymskie. Powracamy do tematu filmu. Przedstawię urywek z tematu, o którym wspomniałem w filmiku o Bajtkowie. Chodzi o fabrykę kamienia i żwiru, która należała do Bajtkowa ze względu na bocznicę kolejową na stacji Bajtkowo. W 1919 roku w Königsbergu założono spółkę cywilną z ograniczoną odpowiedzialnością, która funkcjonowała do lata 1939. Z powodu narodowościowych wspólników danej spółki i przybliżającą wojną została rozwiązana. Dzisiaj widoczne ruiny fabryki mogą nasuwać nam myśl, skąd brane były kamienie w olbrzymich ilościach przez 20 lat. Dookoła są tereny ornych, tak kamieniołomów i gór. Surowiec do fabryki wydobywany był około od 1 do 2 km od fabryki. Od miejsca wydobywania tych kamieni powstała w 1938 roku nazwa miejscowości Steinfelde, czyli
kamienne pole. Zamierzałem przedstawić historię tej miejscowości, ale musiałem uciekać z niej, gdyż obawiałem się o swoje życie. Byłem śledzony przez pewne osoby, gdy zbliżyłem się do pewnego miejsca. Dlatego nie przedstawiam lokalizacji w tym filmiku tego wyrobiska. Związane to jest z grudniem i styczniem 1945 roku. Nadmienię, że ślad po byłych mieszkańcach tej miejscowości zaginął. To, że taka ilość kamieni na małym terenie wystąpiła w płytkiej warstwie, mówią o tym legendy o miejscowości Steinfelde, która wcześniej nazywała się Głąbowskie i Osranki. Obok była miejscowość Dubki. Świadczy to o tym, że mieszkali tu prostacy i naiwniacy. Przyglądając się nazwiskom mieszkańców tych miejscowości, przychodzi nam na myśl, że nie są to nazwiska niemieckie, lecz polskie. Podam przykład nazwisk z miejscowości Steinfelde: Konopka, Dudek, Kozlowski, Węcek, Jedamski, Warda, Kuklik, Olszewski, Muszewski, Kozlowski, Brądowski, Bronkowski, Danielcyk, Jóźwik, Stodolik, Brocio, Iwanowski, Dzięciol, Chudzian, Bobrowski, Ćwikla i tak podobnie. Okoliczni mieszkańcy byli pracownikami tej fabryki. Z miejscowości Steinfelde pan Węcek, Bronkowski, Kozlowski, Kühning, rodzina Wardy i Dzięciol. Tych panów można podziwiać na ocalałych fotografiach. Zdjęcia, które są w internecie, są mi znane, jak również ich miejsca. Nadmienię, że żwir dostarczano do fabryki z miejscowości Steinfelde. Żwirownia funkcjonowała do lat 50. A więc zabieram Was do miejsca wydobywania tych kamieni. Pozdrawiam.